Dzień dobry Państwu i witam Państwa na drugiej części naszego trzeciego spotkania kursu PTV Vizum. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, rozbudowałem naszą sieć transportową o prawie 1000 odcinków. W jaki sposób mogę sprawdzić, ile odcinków mam na sieci poprzez najechanie myszką na odpowiednią warstwę po lewej stronie. Wyświetlają się przez faktem krótki okres czasu liczby opisujące nam, ile mamy łącznie wszystkich odcinków, czyli mamy w tym przypadku 930 wszystkich odcinków, a aktywnych mamy także 930. Kiedy będziemy używać filtrów, te wartości będą się zmieniały, ale do filtrów przejdziemy sobie później. Dobrze, staram się równomiernie odzorować tę gęstość sieci w tym obszarze. Wyszło mi to dosyć średnio, aczkolwiek nie będzie to zbytnio nam przeszkadzać. Jeśli Państwo mają podobnie, to także nie powinno być problemu, a zapewne wyszło Państwu troszeczkę lepiej. Dobrze, dzisiejszym celem spotkania jest pokolorowanie sieci w taki sposób, abyśmy mogli łatwo rozróżnić, które drogi to są drogi zbiorcze, które drogi to są drogi główne, które są lokalne i chyba właściwie... jeszcze mamy główne przyspieszone. W tym celu musimy skorzystać z narzędzia, jakim są parametry graficzne. Do parametrów graficznych jeszcze sobie wrócimy na jednych z kolejnych zajęć, gdzie po kolei przejdziemy, w jaki sposób możemy edytować właśnie te parametry dla różnych obiektów. Aczkolwiek już na tym etapie chciałbym poruszyć fragment tych parametrów graficznych, dlatego żeby nam się po prostu łatwiej tutaj już pracowało. OK. Żeby wejść w parametry graficzne, mamy kilka opcji. Pierwszą opcją, którą osobiście chyba najczęściej wykorzystuję, jest taka opcja, że na górze mamy ustawienie opcji grafiki i mamy opcję edytuj parametry graficzne. I kiedy klikniemy, w tym miejscu wyświetli się duże okienko, gdzie po lewej stronie mamy różnego rodzaju obiekty, w tym na przykład nasze linki z odpowiednimi podgrupami, które sobie zaraz omówimy, no i okienko główne, gdzie będziemy zmieniać te ustawienia. OK. Inny sposób, w jaki możemy wejść w ustawienia graficzne. Tutaj mamy taką ikonkę kolorową, zieloną, czerwoną, niebieską, która powoduje, że także wchodzimy w to okienko troszeczkę do innego elementu tego okienka, ale tak naprawdę możemy łatwo zmieniać te warstwy, co chcemy tutaj wyświetlać. Trzeci sposób, teoretycznie taki najbardziej przystępny, aczkolwiek to zależy od Państwa przyzwyczajeń i odruchów. Jeśli chcemy edytować parametry graficzne odcinków, to po lewej stronie klikamy na warstwę odcinki prawym klawiszem myszy i mamy parametry graficzne i na przykład jeśli chcemy edytować sposób wyświetlania, to klikamy display. Oczywiście będziemy mogli to sobie poprzyłączyć, czy chcemy edytować wygląd tych odcinków, czy etykiety, czy tak zwane barsy, czyli wstęgi po polsku. OK, czyli tutaj jak widzimy, kiedy klikniemy już na te parametry graficzne na odcinkach, czyli na tej warstwie po lewej stronie, od razu to okienko prowadzi nas do elementu, do okienka, gdzie możemy edytować konkretne już parametry graficzne, czyli nie trzeba tego szukać jakby tutaj po lewej stronie. Stąd też mówię, że jest to takie najbardziej domyślne podejście. Czyli prawy klawisz myszy, parametry graficzne i na przykład display. Przejdźmy jednak na poziom wyżej, na linki. I tutaj mamy kilka fistaszków, które opisują nam, co ma być wyświetlane na naszej sieci. Pierwszy fistaszek, ten wystający na lewą stronę, nazwę go zerowym, to jest fistaszek odpowiadający nam za to, czy dana warstwa w ogóle jest rysowana na sieci. Czyli jeśli ją odznaczę, to żaden z tych odcinków nie będzie rysowany na sieci po prostu. Tak samo jakbyśmy tutaj wyłączyli po prostu rysowanie naszych odcinków po lewej stronie, korzystając z tego interfejsu, który sobie mówiliśmy na pierwszych zajęciach. Także tutaj tego raczej nie będziemy zmieniać, ponieważ po to narysowaliśmy te odcinki, żeby teraz na nich pracować, żeby je widzieć. Pierwszy fistaszek, kolejny, to jest rysuj odcinki. I tutaj może być teoretycznie to samo, aczkolwiek efekt na razie osiągniemy taki sam, aczkolwiek możemy zrobić tak, że nie będą wyświetlane nasze odcinki, ale będą wyświetlane wstęgi albo etykiety wstęg, jakieś izochrony, etykiety i tak dalej. Gdybyśmy to odznaczyli, tak widzicie tutaj wszystko zostaje jednocześnie odznaczone.
Dobrze, no to mamy możliwość wyłączenia rysowania samych linii prostych, czyli tych odcinków. Możemy zaznaczyć rysowanie wstęg, nie przepraszam, nie wstęg, labels to są warstwy, gdzie na przykład w warstwie możemy opisać na przykład nazwę ulicy. Możemy wyświetlić etykietę, która nam opisuje właśnie nazwę ulicy i wtedy obok naszej kreski z odcinkiem będzie wyświetlana etykieta. Dalej mamy rysuj wstęgi. Wstęgi to są kreski, które nam opisują graficznie poprzez swoją grubość, czyli szerokość, grubość kreski, jaka wartość jest przypisana do danego odcinka. Czyli najprościej to jest wykorzystywane na kartogramach natężenia ruchu drogowego i wtedy im wstęga jest szersza, tym dla nas jest informacja taka, że na tym odcinku, przez ten odcinek przejeżdża więcej pojazdów. Im ta wstęga jest cieńsza, tym tych pojazdów jest mniej. Czyli jest to takie graficzne przedstawienie wielkości, skali właściwie atrybutu, które chcemy wyświetlać. Na przykładzie tutaj przedstawiłem natężenie ruchu drogowego. Kolejny fistaszek to jest rysuj etykiety wstęg, czyli oprócz tego, że ten pasek będzie rysowany, to będzie także wstawiana etykieta opisująca nam konkretne wartości. Czyli na przykład jeśli przez dany odcinek przejeżdża nam 500 pojazdów, to będzie odpowiednia grubość wstęgi narysowana, proporcjonalna do innych fragmentów sieci transportowej. No i będzie także dodana wartość 500 pojazdów na tym odcinku. Następnie rysuj izochrony. Izochrony to są takie parametry, to jest takie parametr graficzny wskazujący nam na kolorowo, ile czasu z poszczególnych odcinków zajmie nam dojazd do konkretnego punktu. Co potrzebujemy? Obecnie potrzebujemy tylko rysowanie odcinków, które po prostu sobie pokolorujemy. Możemy to zostawić na razie, możemy to też wyłączyć, nie ma to dla nas znaczenia i tak żadnych wstęg ani etykiet tych wstęg nie mamy, ponieważ nie mamy jeszcze rozłożonego żadnego ruchu na sieć, no i nie mamy tych wstęg po prostu skonfigurowanych. OK, teraz możemy przejść do zakładki Pokaż, czyli Display po lewej stronie i popatrzmy, co tutaj mamy. Po prawej stronie mamy zakładkę Active, Passive, Marked One-Way Roads. Active to są wszystkie te odcinki, które po prostu są aktywne na naszej sieci, czyli wszystkie te, które obecnie powinniśmy tutaj widzieć. W ten sposób, czyli wszystkie, powiedzmy, że są czarne, tam są jakieś odcienie granatowe, zielone, pewnie Państwo zauważyli, zresztą zgodnie z tym, co tutaj mamy na dole, do czego zaraz sobie przejdziemy. Passive to są wszystkie te odcinki, które zostały w jakiś sposób deaktywowane, wyłączone przez nas. Na przykład za pomocą filtrów, do czego też później przejdziemy. Marked, to dane, jak Państwo widzą tutaj sposób oznaczenia, czyli ta czerwona kreska. Mają Państwo tutaj opcję zmiany tych ustawień graficznych, czego osobiście nie polecam, ponieważ wtedy w każdym innym programie, który Państwo otworzą, by trzeba było to zmieniać, jeśli by Państwo chcieli mieć takie samo oznaczenie i byli po prostu Państwo przyzwyczajeni na przykład do niebieskiej strzałki, a nie czerwonej. To jest takie domyślne ustawienie, polecam to zachować, ale jest opcja oczywiście zmiany tego ustawienia. Dalej mamy One Way Roads, czyli możemy podkreślić, które odcinki u nas są jednokierunkowe. To jest dosyć ciekawa opcja. Potem sobie jeszcze do niej wrócimy, ponieważ część tych odcinków, które Państwo narysowali, faktycznie są jednokierunkowe i można je po prostu wyświetlić teraz, żeby podejrzeć, czy na pewno tam, gdzie powinny być jednokierunkowe, są jednokierunkowe, a czy tam, gdzie nie powinno ich być, są odcinki dwukierunkowe. Ale wróćmy do zakładki Active. Zakładka Active zawiera dwie opcje, dwa tryby pracy, dwa tryby tak naprawdę kolorowania odcinków. Zunifikowany system wyświetlania oraz sklasyfikowany system wyświetlania. Zunifikowany system polega na tym, że wszystkie odcinki będą takie same. Czyli na przykład tutaj mamy opcję taką, że wszystkie odcinki będą czarne. Tu mamy podgląd, jak wyglądają nasze odcinki. Kiedy byśmy sobie kliknęli podgląd, to faktycznie już nie będzie tych odcieni zielono-granatowych, tylko będą po prostu odcinki czarne. W przypadku sklasyfikowanego systemu wyświetlania to względem jakiegoś atrybutu, który tutaj definiujemy, będą kolorowane nasze odcinki. I tutaj będziemy sobie nakładać właśnie
te graniczne wartości atrybutu. I w tym przypadku na przykład te odcinki, które mają atrybut type number, czyli link type, to jest może troszeczkę mylące, ale pamiętacie Państwo, że my konfigurowaliśmy na poprzednich zajęciach tak zwane typy odcinków, czyli link types. I tutaj, jeśli już narysujemy jakiś odcinek, on w atrybucie type number ma przypisany właśnie ten numer typu odcinka, co zresztą widać to po nazwie. I te typy odcinka były ponumerowane u nas od 1 do 99, albo w starszych wersjach od 00 do 99 i my zaczęliśmy tam od 30 i co 10 skakaliśmy, dodając drogę główną, przyspieszoną, główną, zbiorczą, lokalną i potem tam ciągi piesze, torowiska tramwajowe i tak dalej. I tutaj też nie robiliśmy bez przyczyny, bo Państwa wtedy uzasadniłem, dlaczego skaczemy co 10, uzasadniając to w ten sposób, że można zawsze dodać sobie podkategorię tych odcinków i jak najbardziej to podtrzymuję cały czas. I domyślnie jest to nawet tak w programie przewidziane. Widzą Państwo tutaj w tym miejscu, że także program co 10 zmienia jakby kolor tych odcinków, to znaczy, że jakby też dostrzega potrzebę, takie domyślne ustawienie, że co 10 zmienia się faktycznie jakieś znaczenie tego odcinka i tak, jakaś klasa na przykład techniczna w naszym przypadku. I w ten sposób, popatrzmy na przykład drogi główne przyspieszone, które narysowaliśmy, mają numerek 30. I tutaj w jaki sposób znaleźć, na jaki kolor będą numerowane kolorowane te odcinki głównej przyspieszonej. Mamy tutaj przedziały. To może być troszeczkę nieczytelne na początku, aczkolwiek trzeba się z tym oswoić. Te wszystkie typy odcinków, które mają wartość mniejszą, równą 10, będą kolorowane zgodnie z tym, co się znajduje nad tą granicą, czyli zgodnie z parametrami skonfigurowanymi w wierszu pierwszym. Te parametry powyżej 10, ponieważ tu mamy znak równości, w związku z tym ta sama dziesiątka dotyczy pierwszego wiersza, zaś powyżej 10 do 20 włącznie mamy parametry graficzne przypisane według drugiego rzędu. W związku z tym nasza trasa główna przyspieszona, ponieważ ma typ odcinka 30, będzie znajdowała się w wierszu numer 3, czyli będzie pokolorowana na granatowo. Zaś droga główna będzie innym odcieniem, powiedzmy, granatowego, już upraszczając. I droga zbiorcza będzie zielona, a droga lokalna będzie, powiedzmy, oliwkowa. Dobrze, i teraz przejdźmy do możliwości zmiany tych ustawień, tak aby nam się wygodniej pracowało, ponieważ te odcienie w tym przedziale 30, 40, 30, 50 i tak dalej są takie niezbyt wyróżniające się, poza tym mamy wszędzie te same szerokości odcinków, w związku z tym to sobie pokonfigurujemy. Sam sposób konfiguracji sobie zaraz mówimy, ale bym chciał, żebyśmy także nauczyli się tworzyć takie przydziały. Czyli żebyśmy umieli pracować także na pełnym tym okienku. Co możemy zrobić zatem? Może przećwiczmy najpierw usuwanie, czyszczenie tego okienka. Kiedy zaznaczymy sobie jakiś wiersz, z wyjątkiem wiersza ostatniego, możemy usunąć sobie te poszczególne wiersze. Wiersz ostatni nie jest możliwy do usunięcia. Widzą Państwo tutaj, że ta opcja usuwania, czyli X, powinien ten X być czerwony, jest wyszerzony, to znaczy, że nie można usunąć ostatniego wiersza. Można usunąć pierwszy wiersz i tak dalej. Można oczywiście z Shiftem sobie poznaczyć ten przedział, który powinniśmy usunąć. No i w ten sposób usunęliśmy, widzą Państwo, wszystkie przedziały. No i utwórzmy sobie je na nowo, aby móc modyfikować te przedziały w dowolny sposób, kiedy będziemy mieli oczywiście taką potrzebę. Plucik, jak Państwo się zapewne domyślają, powoduje wstawienie nowej klasy, czyli w tym przypadku wszystkie te typy odcinków, które mają wartość 0, umniejszeń niż 0 nie może być. Nawet w nowych wersjach nie ma takiej opcji, żebyśmy mieli nawet, z tego co wiem, 0, ponieważ żeśmy nie skonfigurowali takiego przecież typu odcinka, w związku z tym to jest dosyć ciekawe, co tutaj mamy. Będą kolorowane na zielono. Kolejna wartość to jest 1. Czyli widzą Państwo, że domyślnie program też
dodaje te przedziały co jeden, ale możemy tutaj już w tym momencie wskazać mu, że nas interesuje skok o 10. I w ten sposób, kiedy zaznaczymy sobie ostatni wiersz, to jest istotne, żeby zaznaczyć właśnie ostatni wiersz, czyli pokazać, gdzie ma być wstawiony kolejny przedział, klikniemy plusik, kolejny już będzie ponumerowany o 10 więcej, czyli mamy 0, 10 i 20. No i tak dalej, ale zanim przejdziemy jeszcze dalej, bym chciał, żebyśmy sobie pokonfigurowali troszeczkę te ustawienia. Mianowicie bym chciał, żeby te typy odcinka, które mają wartości 0 w starszych wersjach oprogramowania albo 1, czyli właściwie to są zazwyczaj te odcinki, dla których Państwo nie przypisali z automatu, nie przypisali ręcznie wartości typu odcinka, były pokolorowane na czerwono. Czyli te typy odcinka, te odcinki, które mają typ 0 albo 1, powinny być kolorowane na czerwono. Więc możemy sobie najpierw ustalić wartość przedziału, czyli wpisujemy tutaj 1, czyli i 0 i 1 znajduje się w tym przedziale i widzimy, że obecnie kolorowany jest ten przedział na zielono. My chcemy, aby był to kolor czerwony. Więc klikamy Line Color, wybieramy opcję na przykład czerwoną. Szerokość może zostać taka, jaka jest, czyli tutaj mam możliwość wpisania ręcznie szerokości. To jest domyślnie wartość 0,4. Możemy uprościć, czy są to milimetry, chociaż tak naprawdę nie do końca. Jest to jakaś jednostka zależna tak naprawdę od skali. Domyślnie są to faktycznie milimetry, aczkolwiek no, to zależy jeszcze jak drukujemy, czy zgodnie ze skalą oczywiście drukujemy nasze rysunki. Mamy tutaj także coś takiego jak Line Style. Klikamy na to Line Style, to jest właśnie taki ukryty przycisk, który stwarza dodatkowe możliwości, można powiedzieć. Kiedy klikniemy ten Line Style, wyświetla nam się dodatkowa jakby opcja konfigurowania naszych odcinków. Tutaj widzimy podgląd naszego odcinka, widzimy, że mamy możliwość zmiany koloru, zmiany szerokości oraz mamy możliwość na przykład stworzenia, upraszczając też, takich pikseli, które powodują nam, że nasz odcinek będzie poprzerywany na przykład. Czyli w tym miejscu domyślnie mamy jedną wartość wypełnioną, czyli jest jedna wartość piksela i on jest powielany co chwilę. Czyli mamy zachowaną ciągłość naszego odcinka. Kiedy dodamy sobie jeden piksel dodatkowo, tutaj na dole się pojawił i on jest biały, to oznacza, że tutaj nie mamy wypełnionego tego odcinka. W związku z tym w rzeczywistości, co zresztą tutaj widzimy, będziemy mieli nasz odcinek pokolorowany na czerwoną pikselę, pustą pikselę, białą. Raczej pustą, białą można sobie skonfigurować. Czyli czerwona piksela, czerwony piksel, pusty piksel, czerwony piksel, pusty piksel i tak widzimy, tworzymy opcję, że nasz odcinek jest wykropkowany. Można tych pikseli dodawać sobie więcej i dzięki temu mamy po prostu większe odstępy pomiędzy naszym wypełnionym pikselem. Te piksele można wypełniać, czyli możemy kliknąć na te kwadraciki i sobie w dowolnej konfiguracji wypełniać te piksele, tworząc jakieś dziwne wzory, które będą dla nas czytelne, przydatne, będą pomagać nam w pracy i poprawią czytelność naszej sieci transportowej. No dobra, jeśli chodzi o ten odcinek czerwony, no to ja bym chciał, żeby on był ciągły i tutaj po prostu sobie zostawimy tę wartość domyślną. Dalej dodajmy sobie może te przedziały do 90, gdzie ostatni przedział jest powyżej 90 i tutaj będziemy potem jeszcze wracać, ponieważ mamy tam wyróżnione torwisko kolejowe i torwisko tramwajowe i trzeba będzie sobie je wyróżnić. Ok, no ale my mamy wartość 30 jako tę pierwszą wartość, do której przypisana jakaś istotna klasa techniczna, mianowicie główna przyspieszona. Czyli ten wiersz czwarty powinniśmy sobie teraz zedytować. Przejdźmy od razu do Line Style. Nie trzeba tutaj klikać tych szerokości i kolorów, ponieważ i tak możemy to zrobić w Line Style. I popatrzmy, co możemy tutaj jeszcze zrobić, uzupełniając to, o czym wcześniej nie powiedziałem jeszcze. Mianowicie ja bym chciał, żeby nasz odcinek drogi głównej przyspieszonej
był zielony. Tak jest też w modelu Gdańska. Ale żeby on dodatkowo miał jakiś czarny kontur na przykład i dodatkową czarną kreskę po środku. Czyli nie jest to po prostu jedna zielona kreska, tylko jeszcze jest troszeczkę uozdobiona, można powiedzieć. W tym celu, tak jak powiedziałem, potrzebujemy mieć kontur. W jaki sposób możemy narysować kontur do naszej kreski? Mianowicie możemy wstawić tutaj dodatkową warstwę naszego odcinka. Widzą Państwo, że mamy wstawione dwie warstwy. Te dwie warstwy możemy konfigurować po prawej stronie i te dwie warstwy na siebie się nakładają. Ta warstwa, która jest wyżej po lewej stronie, jest nałożona na te warstwy, które są niżej. Czyli w tym przypadku mamy pod spodem żółtą kreskę i na nią nałożoną cienką kreskę. Tą żółtą kreskę możemy sobie na przykład poszerzyć do wartości na przykład 1,2 mm i w ten sposób widzimy faktycznie na podglądzie, że mamy żółtą kreskę pod spodem i na nią została nałożona czarna kreska, która może mieć na przykład szerokość 0,1, żeby była możliwie jak najcieńsza. Ok, my mówiliśmy, że trasa główna przyspieszona ma mieć kolor zielony, w związku z tym zaznaczam warstwę tę, która odpowiada za kolorowanie akurat naszego odcinka, czyli tę żółtą i zmieniam jej kolor na przykład na green po prostu. Zachowuję wartość 1,2, ponieważ jest to trasa główna przyspieszona, w związku z tym domyślnie bym chciał, żeby była to trasa jak najgrubsza, tak jak jest normalnie często widać to na mapach, nawet na naszym podkładzie mapowym z OpenStreetMap. Im droga jest ważniejsza, tym jest grubsza i zazwyczaj bardziej wyraźnie podkreślona. Oprócz tego możemy dodać jeszcze coś takiego jak kontur. Tylko nie ma tutaj opcji dodaj kontur po prostu, tylko trzeba pomyśleć, jak możemy to zrobić. Kontur ja rozumiem jako obrysowanie naszego odcinka jakimiś kreskami, domyślnie czarnymi po bokach. Żeby dodać taki kontur, możemy po prostu wstawić kreskę czarną, która będzie nieco szersza od tej najszerszej obecnie kreski, czyli szersza niż 1,2 mm, która nam będzie lekko wystawać spod tej zielonej kreski. Popatrzmy. Klikam plusik, wstawiła mi się nowa warstwa. Tę warstwę, jeśli stawiła się Państwu ta warstwa tak jak mi nad tą zieloną kreską, mogę sobie przesuwać tymi strzałeczkami po lewej stronie w dół albo w górę. Wstawiam tę nową kreskę na sam spód, następnie zadaję jakąś szerokość. Na przykład bym chciał, żeby po 1 mm ten kontur wystawał spod zielonej kreski. Zielona kreska miała szerokość 7,2 mm. W związku z tym po każdej stronie, ponieważ mamy dwie strony kreski, górna i dolna w tym przypadku, to musimy nadać szerokość 7,4 mm. I to powoduje, że faktycznie ten kontur wystaje spod naszej zielonej kreski. Mogę troszeczkę rozjaśnić, na przykład, żeby to było widać, może taki jasny, zielony kolor będzie dla nas bardziej czytelny. Ok, nie chcę, żeby ta kreska była przerywana, pozostawiam tak jak jest. Klikam OK. Następnie kolejny przedział to jest klasa techniczna główna i tak samo wchodzę w ustawienia i tutaj bym chciał coś podobnego, czyli 3 warstwy, będzie kontur pod spodem. Ta szerokość kreski już powinna być troszeczkę mniejsza niż dla drogi głównej przyspieszonej, no ponieważ jest to troszeczkę niższa klasa, czyli na przykład szerokość powinna być 1 mm tej warstwy odpowiadającej za kolor. Kolor nadaje na przykład czerwony, na której leży cienka czarna kreska i spod której wystaje kontur. I klikam OK. W ten sposób Państwo widzą kolejny typ odcinka pokolorowany. Ja tutaj przekazuję takie domyślne ustawienia, które także funkcjonują w modelu transportowym Gdańska, czy Gdyni, czy obszaru metropolitalnego. To nie jest jakaś apteka, mogą Państwo zastosować swoje podejście i swoje po prostu kolory, tak jak będzie Państwu wygodnie na tym pracować. Jednak zwracam uwagę na to, żeby jednak raczej zachować to podejście, że im wyższa klasa techniczna, tym mamy większą grubość kreski. Ok, kolejny przedział to jest droga zbiorcza i tutaj znowu troszeczkę cieńsza kreska, niech będzie tym razem 0,9 może. Też wcześniej było 1 mm, tutaj niech będzie 0,8. Kolor niech będzie taki
gold, złoty albo żółty. Tylko z żółtym właśnie jest ten problem, że on się często zlewa z tłem, dlatego tym bardziej warto dodać kontur. Pod spód, w tym przypadku o szerokości 1 mm, ale tym razem bez czarnej kreski na przykład na środku. To też ma jakieś tam znaczenie, ponieważ na przykład zazwyczaj droga, na przykład główna przyspieszona, składa się z 2 jezdni. Można sobie założyć, że wtedy, jeśli zazwyczaj tak jest, to można na przykład taką kreskę wstawić, która będzie nam symulowała, odzwierciedlała pas dzielący pomiędzy 2 jezdniami, na przykład, tak jak na przykład tutaj to zrobiliśmy. No to jest oczywiście dowolna, luźna interpretacja. Klikam OK dalej, następnie droga lokalna. Tutaj wybieram taki kolor, na przykład oliwkowy albo może taki, szary, o szerokości 0,6. I tutaj bez żadnego konturu już, po prostu taki kolor. OK, następnie mamy jeszcze ciąg pieszy. Ciąg pieszy ma wartość 80. Tutaj domyślnie wybieram kolor zielony, cienki, o szerokości 0,3. No i pozostało nam jeszcze te torowiska tramwajowe, gdzie możemy tutaj zmienić sobie przedział albo dać nowe przedziały na przykład tutaj wpisując wartość 93, 91, ponieważ nasze torowisko tramwajowe ma numer 91 i wtedy wszystkie powyżej, czyli tam gdzie jest 97, także będą pokolorowane zgodnie z tym, co mamy w ostatnim wierszu. Pokolorujmy zatem torowisko tramwajowe. Klikamy Line Style. Torowisko kolejowy, transport szynowy ogólnie jest zazwyczaj przedstawiany w taki sposób, że mamy czarną kreskę, a na tej czarnej kresce po prostu mamy białe przerywane kreski. Jak Państwo zobaczą jakieś mapy, nawet tutaj na nasz podkład mapowy, to także Państwo zobaczą ten standardowy, zwyczajowy schemat rysowania linii kolejowych, linii transportu szynowego. Spróbuję go zatem odwzorować. Czyli potrzebujemy 2 warstwy. Warstwa pod spodem będzie czarna, o grubości na przykład 1,2 mm, a na górze, na niej będzie kreska biała o szerokości, niech będzie ten 1 mm albo 0,9, tak się lepiej wygląda i ona powinna być przerywana. I tutaj trzeba wyczuć, żeby to było dosyć estetycznie zrobione, żeby odzwierciedlić mniej więcej to w taki sposób. Pierwszy zwyczaj robię to tak, żeby podczas łączenia to było bardziej estetyczne, czyli na przykład w taki sposób koloruję moją kreskę i wygląda to tak, jak tutaj mamy na podglądzie. Klikamy OK, to samo robimy z torowiskiem kolejowym, z wyróżnieniem jednak, aby ta kreska biała, która będziemy mieli na wierzchu, zaraz do niej przejdę, była troszeczkę inaczej narysowana, mianowicie z racji tego, że na kolei osiąga zazwyczaj większe prędkości, to zazwyczaj te kreski wyglądają troszeczkę inaczej. Na przykład są wydłużone, no w taki sposób, może troszkę przesadziłem, niech będzie, że to jest coś takiego. I klikamy OK. Dobrze, i w ten sposób mamy skonfigurowane nasze parametry graficzne dla kolorowania odcinków. Popatrzmy jeszcze, jakie mamy opcje w tym okienku. To, co warto podkreślić, to to, że możemy, tak jak wcześniej wspomniałem, kolorować nasze odcinki względem dowolnego atrybutu, który opisuje nam dany odcinek. Jakie atrybuty opisują nam dany odcinek? Poprzez kliknięcie ołóweczka wyświetli nam się okienko, gdzie możemy podejrzeć właśnie atrybuty opisujące nam wszystkie odcinki. Mamy coś takiego jak numer. Każdy odcinek ma swój numer osobny. Możemy nadać też nazwy, w związku z tym także taki atrybut tutaj jest. From note number to note number, czyli na którym węźle się zaczyna dany odcinek, na którym się kończy, właśnie type number nasze, system transportu, długość danego odcinka i tak dalej. Tych atrybutów jest bardzo dużo, co stwarza znowu bardzo dużo możliwości pracy i konfigurowania sieci, tworzenia baz danych nawet z tej sieci. Możemy tutaj do każdego odcinka przypisać sobie na przykład natężenie ruchu, tworząc osobny atrybut odpowiedzialny za opis natężenia ruchu, jakieś prędkości, wyniki pomiarów innych, które byśmy wykonali na nasze potrzeby. My zostawimy sobie ten type number, no ale gdyby Państwo chcieli, można to oczywiście sobie pozmieniać, na przykład na długość, wtedy będziemy kolorować nasze odcinki względem ich długości. Jeśli
to ma jakikolwiek sens. OK, klikamy na razie OK. Mamy zatem skonfigurowane nasze parametry graficzne. Kliknijmy podgląd na dole, w prawym dolnym rogu. Zobaczmy, czy coś się zmienia na naszej sieci. Widzę, że została ona pokolorowana tak, jak bym tego oczekiwał. Klikam OK zatem i sprawdzam, czy faktycznie nigdzie nie popełniłem błędu, czy na przykład czy gdzieś, gdzie powinna być naniesiona droga zbiorcza, jest na przykład droga lokalna albo odwrotnie. I po przejrzeniu się widzę tutaj, że jakieś przeoczenie nastąpiło i nie dokończyłem rysowania ulicy Adama Mickiewicza. To wynika zapewne z tego, że myślałem, że tutaj ta nasza cienka granatowa czy tam czarna kreska znajduje się na towisku tramwajowym. Uzupełnię teraz ten błąd poprzez dodanie nowego odcinka. I podczas dodawania muszę oczywiście wybrać klasę techniczną drogi. Powinna być to droga główna, ponieważ na podkładzie mamy kolor pomarańczowy, zgodnie z naszymi założeniami. To powinna być droga główna. Ale załóżmy, że ja się pomylę i zastosuję drogę zbiorczą, czyli będziemy mieli odcinek żółty. OK, mam odcinek żółty i teraz będę chciał poprawić ten błąd. Poprawić ten błąd mogę w najprostszy sposób poprzez usunięcie tego odcinka i wstawienie na nowo. Aczkolwiek później, kiedy za kilka zajęć będziemy kodować sieć transportu zbiorowego, to na tym na przykład odcinku będzie funkcjonować jakaś linia autobusowa, na przykład 124 w tym przypadku. I kiedy ja usunę ten odcinek w takim przypadku, kiedy już mam zakodowaną tą linię autobusową, to z automatu zostanie usunięta cała linia autobusowa. Cały jej przebieg z całego miasta, z całym rozkładem jazdy. Tego byśmy raczej nie chcieli robić, dlatego musimy się także nauczyć, w jaki sposób edytować odcinki, które już zostały tutaj narysowane. Zaznaczam odcinek w jednym właściwie dowolnym kierunku, ponieważ jest to droga dwukierunkowa, w tym przypadku symetryczna. I co chcę tutaj zmienić? Chcę zmienić typ odcinka, typ na drogę główną. Następnie muszę popatrzeć, czy zmieniły się pozostałe wartości. Te wartości się nie zmieniają, co nie jest jakimś błędem w programie. To po prostu tworzy dodatkowe możliwości znowu konfiguracji tego oprogramowania i na przykład w tym przypadku konfiguracji naszych odcinków. Tutaj powinniśmy mieć wartość, akurat pamiętam, prędkości ruchu swobodnej 55 km/h i wartość capacity 1100 pojazdów na jeden pas ruchu. OK. I jeśli Państwo tego nie pamiętają, to w tych nowszych wersjach możemy zastosować taką opcję jak przywrócenie domyślnych wartości zaczerpniętych z tego typu odcinka, czyli te domyślne wartości, które my przypisaliśmy do tego odcinka, będą po prostu tutaj zaimplementowane. Zróbmy sobie na przykład w taki sposób, że ja tutaj wpiszę na przykład wartość 900 pojazdów, no i powinniśmy mieć tutaj wartość 1100 i potem zobaczą Państwo, że po użyciu tego narzędzia wartość 1100 zostanie tutaj po prostu wpisana. Klikam zatem na użycie domyślnych wartości dla tego typu odcinka. Domyślnie mają Państwo tutaj odznaczone fistaszki i możemy wybrać sobie, które atrybuty mają pobrać wartości domyślne. Czyli właśnie na przykład capacity, prędkość ruchu swobodnym, czyli V0, system transportu można, aczkolwiek one są poprawne, w związku z tym nie trzeba tego robić. Number of lanes wszędzie mamy i tak wartość 1. Prędkość, właściwie czas przejazdu, tutaj jest T, time, czas przejazdu transportu zbiorowego liczone na podstawie prędkości, średniej prędkości technicznej, którą także definiowaliśmy dla każdego typu odcinka. Niech on także przeliczy na nowo, ponieważ będą to się wartości różniły dla autobusów, ponieważ dla zbiorczej pisaliśmy 27 km/h, a dla głównej 27 dla głównej, a 27 dla zbiorczej. W związku z tym te czasy będą się także różnić. Klikamy OK i w ten sposób program przeliczył te wartości. Mamy już capacity tutaj na nowo policzone, no ale te wartości są żółte. Tak jak już wiemy z poprzednich zajęć, te wartości są żółte, dlatego że dla przeciwnego kierunku te atrybuty mają inną wartość. Możemy oczywiście to transferować, widzimy tutaj poprzez przeczytanie tej opcji na przeciwną stronę, ale
Ja przerabiam ten przykład jeszcze z jakiegoś dodatkowego powodu. Mianowicie, kiedy klikniemy a teraz OK, to widzimy, że nadal mamy ten odcinek pokolorowany na żółto. To dla nas jest informacją, że coś nadal tutaj jest nie tak. Czyli w tym przypadku ten kierunek jest drogą główną, czyli powinien być czerwony, a ten kierunek jest drogą zbiorczą. Jest wartość tutaj żółta naniesiona. Czyli powinniśmy, czyli mamy tutaj wyświetloną wartość żółtą. To dla nas jest informacja, że pomimo tego, że nie zmieniliśmy, że zmieniliśmy tę wartość typu odcinka na drogę główną, to tutaj nie zmieniliśmy tego także. Zmienię sobie teraz tę wartość na wartość 0,1, czyli na naszą cienką czerwoną kreskę. Zobaczę, co się stanie. I tutaj została już przypisany kolor drogi głównej. Nad nim albo pod nim znajduje się dopiero nasza czerwona kreska. Troszeczkę przyznam, że lepiej było to zrobione w tych starszych programach, ponieważ wtedy on jakby tworzył odcinek przezroczysty dla jednego kierunku i dla drugiego kierunku, co od razu się wyróżniało i od razu było widać, że coś tutaj jest nie tak, że dla jednego kierunku mamy jeden typ przypisany, a dla drugiego kierunku mamy inny typ przypisany. Myślałem, że tutaj to osiągnę, ale już widzę, że w nowszych wersjach tego nie ma. OK, wracamy z powrotem i korzystam z tej opcji, żeby przywrócić to ustawienie tak, jak powinno być, czyli trasa główna tutaj i mogę użyć tych domyślnych wartości. Ja jednak jeszcze razem z Państwem przećwiczę narzędzie, jakim jest transfer ustawień do kierunku przeciwnego. Czyli klikam tę opcję i powinienem mieć zmienioną te wartości, ale widzę, nie mam, przyznam, że nie używałem tej wartości jeszcze. Nie mam, w związku z tym niestety nie działa to tak, jak bym chciał. Widocznie to są zmiany, w związku z tym tylko te zmiany, które wprowadzam poprzez edycję, jednokrotną edycję tych atrybutów, wtedy one zostają po prostu transferowane w drugą stronę. Jeśli nie zostały przetransferowane, to po prostu klikam tutaj 55 km na godzinę i tutaj 1100, tak jak powinno być. Klikam OK i dzięki temu mam ten odcinek już pokolorowany tak, jakbym chciał. Co jeszcze? Mówiliśmy o oznaczeniu dróg jednokierunkowych. Przećwiczmy to także. Klikamy parametry graficzne. W taki, a nie inny sposób wchodzimy do naszych ustawień linków. Wybieram zakładkę One Way Roads. No i żeby to nie było bardzo inwazyjne, nie chciałbym, żeby to była jakaś czerwona kreska, która będzie być może mi się myliła z zaznaczeniem drogi, na przykład, która jest zamknięta. Pamiętamy, że wtedy ta kreska była czerwona, ale cienka. Dlatego ja na przykład bym chciał, żeby szerokość była równa 0, a sam grot strzałki po prostu podkreślał mi, że jest to droga jednokierunkowa. Co tutaj mogę wybrać? Kwadrat mogę wybrać, to raczej mnie nie interesuje. Cross. Open Arrow. To jest, myślę, dosyć ciekawe. I wybieram kolor z tego grotu, na przykład czarny. Szerokość kreski jest równa 0, więc nie powinna się wyświetlać w ogóle tutaj, ale tu widzę, została ta szerokość. Być może to miejsce nie działa w tej wersji, być może jest taki błąd programu. Wybieram tutaj, że jest to wartość 0. W ten sposób zostaje mi sam grot. Klikam OK. Teraz szukam jakiejś drogi jednokierunkowej. Na przykład tutaj trakt konny powinien być drogą jednokierunkową. Nie wyświetla mi się, sprawdzam, gdzie popełniłem błąd. Nie zaznaczyłem, tutaj fistaszka, rysuj ten obiekt. Klikam zatem ten fistaszek i w ten sposób widzę tutaj po podglądzie, że już ten grot został narysowany. No i w ten sposób mogę sprawdzać, czy gdzieś popełniłem błąd, czy też nie. Tutaj wydawało mi się, że jest błąd na Traugutta, ale jednak to nie jest błąd, ponieważ to jest po prostu nałożenie się strzałeczek z Smoluchowskiego oraz traktu konnego. No i tak w ten sposób możemy sobie przejrzeć sieć, zobaczyć, czy gdzieś mamy jakieś błędy, czy też nie. To polecam właściwie zrobić teraz i to sobie posprawdzać we własnym zakresie.
Jeśli chodzi o kolorowanie naszej sieci, to na razie tyle. Tak jak powiedziałem, do parametrów graficznych jeszcze wrócimy. Dzisiejsze spotkanie kończymy w tym miejscu. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na kolejną